I witamy w Wrongwayu. To jest Cabo Wolf Warrior 11+. O Jezu. Wrongway. Może na początku, żeby nie zanudzać Was detalami, odpowiem na najważniejsze pytania. Pamiętajcie, że to co teraz zobaczycie się dzieje o 7 rano. Nie ma żadnego ruchu. Mam kurtkę ochronną, kask motocyklowy, ochronne spodnie i zobaczymy jaki będzie wynik. No dobra. Na stronie jest napisane, że do 45 stopni można podjeżdżać. Ta górka wydaje się dosyć spora. Zdecydowanie nadaje się na góry. Wolf Warrior 11+ ma dwa silniki po 1200 W nominalne. Pamiętacie Super Soko? On miał 1300 W nominalne w jednym silniku. Tutaj mamy dwa. Maksymalnie w piku jest to 5400 W. Bateria też jest tutaj wielka. Zresztą tak naprawdę cały pojazd jest jednym wielkim ekstremum. Tak jak Tesla P100D Ludicrous. Tylko że trochę więcej adrenaliny. Mamy tutaj baterię LG, bo jest to model Wolf Warrior 11+, które są oczywiście bardziej wytrzymałe. Mamy tutaj 60V, 35 Ah, co jest wynikiem absolutnie niesamowitym. Znowu przejdę do skutera, który ostatnio testowałem. On miał 1800 Wh, ten ma ile? 60 razy G. Ten ma prawie 2000 Wh. To przejdźmy do tematu zasięgu. I tutaj bardzo to zależy od trybu jazdy, bo można ją jechać zupełnie ekonomiczny. Jest nawet tryb Eko z jednym silnikiem na jedynce i jedziecie wtedy 5 km na godzinę, ale przecież to nie ma sensu zupełnie. 30 na godzinę, ok. Jeżeli sytuacja na to nie pozwala, to jedźcie 30 na godzinę. Ale są też trasy, gdzie jest zupełnie pusto i można zasuwać 40-50. I niestety zasięg tutaj będzie bardzo zmienny. Ale powiem Wam w przybliżeniu. Dzięki tej wielkiej baterii w Eko jest 150 km, ale tak jak dzisiaj jeździłem 80 na godzinę parę razy, nawet ponad,
i jeżdżę cały czas w okolicy, przejechałem chyba jakieś 40 km. Mam teraz jeszcze 55%, więc to daje Wam taką ideę w ogóle, jaka tu jest wielka bateria. Myślę, że przejechanie 70 km to jest minimum. Dobra, mówiłem przed chwilą, że tutaj wszystko jest ekstremalne. Popatrzcie na ten kierownik. Mamy tutaj dwa amortyzatory hydrauliczne. Hamulce też są tarczowe, hydrauliczne, tylko że ciągniecie tutaj za linkę, a tutaj z kolei w hamulcu ta linka pchnie olej, więc to jest takie do połowy hydrauliczne. Mamy podwójne światła z przodu w nocy, w ogóle ta bestia wygląda niesamowicie. Mamy właśnie te dwa światła, one mają 5 W i naprawdę mega mocno świecą. Tutaj mamy z kolei podświetlenie, trochę to wygląda jak takie auta tuningowane. Z kolei tutaj z przodu są jeszcze dodatkowe dwa światła i z tyłu jest jeszcze światło pozycyjne oraz hamowania. Czego mi brakuje? Kierunkowskazów. Na hulajnodze dosyć ciężko jest zdjąć jedną rękę podczas jazdy, przez to, że właśnie koło jest takie małe, więc według mnie to by się przydało. Prześwit też jest wielki i sama hulajnoga waży 45 kg. Maksymalny udźwig to 150 kg. Hulajnoga też jest składana, więc możecie ją włożyć sobie do samochodu. Na początku miałem trochę problem, dlatego że źle zamknąłem hulajkę. Tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że prędkości są bardzo wysokie i przeciążenia też są bardzo duże, żeby tutaj ten mechanizm składania zawsze był w najlepszym stanie. Dobra, to przejdźmy do tego, jak się w ogóle obsługuje tą hulajkę. I tutaj muszę się do czegoś przyznać. Zazwyczaj jak dostaję pojazdy elektryczne, czy to jest skuter, czy to jest deskorolka, czy coś innego, wrzucam w maksymalny tryb i już tak zostaje. Nie tutaj. Tutaj moc jest naprawdę tak ekstremalna, że ciężko ustać, jeżeli przyspieszacie w maksymalnym trybie. Wobec tego często w mieście wrzucałem sobie tylko na jeden silnik, żeby można było spokojnie przejechać z punktu A do punktu B. A potem jak już jedę trochę szybciej, 40, to wtedy dopiero dorzucam drugi silnik, bo wtedy już trochę mniej buksuje ta hulajka. Na ekranie pokazuję Wam aktualną prędkość, stan baterii, tryb się wybiera tym przyciskiem, a tutaj masz z kolei kolejne tryby, więc możesz mieć ustawienie jednego silnika albo dwóch i jeszcze dodatkowo tryby. Więc jak włączysz sobie Eco, jeden silnik i tryb pierwszy, to będziesz jechał 5. I zależnie jak zrobisz kombinację, jest od 5 do maksymalnie ile tam jechałem na wideo. Dalej z kolei jest tutaj przebieg, jak długo jest włączona hulajka, no i inne tam rzeczy. Tutaj jest z kolei oczywiście manetka przyspieszenia. I ja jestem fanem w ogóle tej manetki, dlatego że gdyby była tak jak w skuterze, to ciężko byłoby w ogóle się utrzymać, dlatego że na hulajce naprawdę cały czas mocno musisz trzymać kierownik podczas przyspieszenia, żeby utrzymać w ogóle równowagę. Trzymam 3 palcami z tej strony kierownicę, tutaj mam przyspieszenie, a z kolei drugim palcem hamuję. I ten hamulec jest naprawdę bardzo lekki. Niestety w tym modelu akurat jest takie jakieś wibrowanie podczas hamowania, więc to jest regen, który tak działa, to jest jeszcze do poprawki, ale hamulce działają bardzo łatwo, wystarczy do tego ten palec. Z drugiej strony z kolei mamy światła. Światła są, tak jak mówiłem, mega mocne i są 3 tryby: mocny, słabszy i migający. Więc nawet jak chcesz za każdym razem włączyć jasne światło, to musisz przejść przez słabsze i migające. A z kolei tutaj jest bardzo głośny klakson, zupełnie taki jak w skuterze. Zawieszenie jest miękkie, jak na hulajnogę. To nie jest tak, że to jest jak rower Falcon, że pływasz w terenie. Nie, to koła są małe, jest dosyć duży właśnie skok zawieszenia, więc jak tutaj, patrz, jak jest taki teren, gdzie są mniejsze wyboje, będzie to czuć. Zaskakująco jednak dobrze zachowują się te opony w moim uznaniu na asfalcie. Naprawdę fajnie się bierze zakręty, przez to, że też środek ciężkości jest tak nisko, to jest to naprawdę duża frajda. A jak już pojeździcie tą hulajnogą, to
ładujecie ją wtedy 7 godzin z podwójnymi ładowarkami. Ale żeby nie było aż tak kolorowo, to powiem Wam jeszcze na koniec o minusach tej hulajki. Przede wszystkim hulajnoga. Nie, tutaj nie ma w ogóle opcji, żeby hulała noga. Nawet wysokość podestu jest taka, że na światłach musisz po prostu z niej zejść jakieś 30 cm, żeby po prostu chwilę poczekać na przejściu. Kierownik się też nie składa. Zaraz zobaczycie tutaj na ujęciu, ledwo się mieści w ogóle do windy, do drzwi w windzie. Dodatkowo kierownica nie skręca się też do nawet kątu 90 stopni, to jest oczywiście do jazdy w terenie i wyczynowej, ale na co dzień po prostu to przeszkadza, że trzeba na parę razy zawsze zawracać. Ale nawet biorąc pod uwagę wszystkie te minusy, jazda tym pojazdem jest niesamowita, daje tyle radości, tyle emocji, tyle adrenaliny, że nie pamiętam kiedy ostatnio jechałem czymś, co sprawia tyle frajdy, więc jakbym miał tylko możliwości finansowe, to nawet bym się nie zastanawiał. Wziąłbym wilka. Także to jest Wolf Warrior 11+. Ekstremum tak naprawdę w każdej miarze. Jeżeli nadal tu jesteś, to lajkuj to wideo, subskrybuj i widzimy się w następnym odcinku.